Wyobraź sobie następującą sytuację. Budzisz się, otwierasz oczy i pierwszą rzeczą, którą robisz, jest dotknięcie ekranu telefonu. W ciągu kilku sekund zanurzasz się już w oceanie powiadomień, wiadomości i obrazów. Jesteśmy otoczeni najnowocześniejszą technologią, połączeni ze wszystkim wokół nas i, ironicznie, coraz bardziej odłączeni od samych siebie. Przekonano nas, że jest to szczyt ludzkiego doświadczenia, czas wolności, informacji w czasie rzeczywistym, absolutnego komfortu. Ale dlaczego więc tak wielu z nas żyje z tym uporczywym uczuciem pustki? Byung-Chul Han napisał, że żyjemy w erze, w której nie ma już zewnętrznego ucisku. Staliśmy się własnymi katami, wykorzystując się w imię wydajności. Rezultatem tego jest wyczerpanie, które wykracza poza fizyczne. Dotyka ono głębi istnienia. Nowoczesność obiecała nam lepsze życie. Postęp naukowy, postęp technologiczny i wzrost gospodarczy miały przynieść spełnienie, bezpieczeństwo i sens. Jednak wątpliwość, która dziś odbija się echem w tak wielu, jest prosta i brutalna. Tą wątpliwością jest, czy to wszystko. W tym tekście przeanalizujemy ciche szczątki tej zdradzonej obietnicy, zrozumiemy nowoczesny paradoks, zbadamy, jak tak zaawansowane społeczeństwo wytwarza tak głębokie poczucie wyobcowania i być może znajdziemy na tej drodze punkt ponownego połączenia z tym, co naprawdę nadaje życiu sens. Od dzieciństwa słyszymy, że żyjemy w szczytowym momencie ludzkiej historii. Ta narracja jest obecna w szkołach, w reklamach, w dyskursach, które kształtują świat. Mówią nam, że mamy szczęście, że urodziliśmy się w tych czasach, że żyjemy w świecie bez plag jak kiedyś, z łatwym dostępem do prawie wszystkiego. Ale co z tym wewnętrznym dyskomfortem, który wydaje się nam towarzyszyć? Czy nie powinien zostać wyleczony wraz z chorobami przeszłości? Idea, którą nam sprzedano, była uwodzicielska i dobrze zapakowana. Postęp miał być synonimem szczęścia. Nowe technologie, aplikacje, które obiecują ułatwić życie, ulepszenia we wszystkim. Wszystko to miało wskazywać na pełne życie. Ale gdy ta rzekoma pełnia objawia się jako wewnętrzne zmęczenie i fragmentacja, co robić? Żyjemy w kulturze, która gloryfikuje nowość, nowy gadżet, nowy trend, nowy cel. Rzadko zadajemy sobie pytanie: nowy, po co? Dokładnie. Sam postęp nie jest problemem. Niebezpieczeństwo pojawia się, gdy postęp zamienia się w ślepą wiarę, w dogmat. To uniemożliwia nam dostrzeżenie skutków ubocznych, które rosną w ciszy. Stworzyliśmy świat szybszy, bardziej funkcjonalny, bardziej zoptymalizowany, ale jednocześnie bardziej niespokojny, bardziej izolowany, bardziej odłączony od siebie. Psychoanalityk Erich Fromm już nas ostrzegał, że w dążeniu do spełnienia zewnętrznych oczekiwań nowoczesny człowiek ryzykuje stanie się posłusznym trybem, nigdy nie pytając, czego naprawdę chce. Żyjemy otoczeni środkami, ale straciliśmy kontakt z naszymi wewnętrznymi celami. Nasz kompas, ten, który wskazuje na to, co istotne, został uciszony przez głosy, które krzyczą tylko o tym, co powinniśmy produkować, a nie o tym, co musimy czuć. Idea, że historia nieuchronnie zmierza ku lepszemu, jest tylko zbudowaną iluzją. Technologia zabiera nas w niesamowite miejsca, ale nie uczy, jak leczyć rany emocjonalne. Łączy nas z całym światem w kilka sekund, ale nie pokazuje nam, jak radzić sobie z niedzielą, w której wszystko wydaje się zbyt ciche. Ewolucja techniczna niekoniecznie jest ewolucją duszy. Wymieniliśmy obietnicę znaczenia na pośpieszną rutynę. Zamiast nas wyzwolić, przyspieszyliśmy. Zamiast sensu, otrzymaliśmy rozproszenia. Żyjemy w wirze powiadomień, terminów i żądań, ale coś istotnego wydaje się zostać po drodze. To poczucie straty nie jest wadą naszego spojrzenia. Jest konsekwencją modelu świata, który nigdy nie miał na celu prawdziwego połączenia nas, ale tylko utrzymanie nas funkcjonalnymi w systemie. Być może, zamiast zaprzeczać postępowi, nadszedł czas, aby się zatrzymać i zapytać, w którym momencie zamieniliśmy wewnętrzne zanurzenie na szalony bieg na zewnątrz? Pomimo hiperłączności naszych czasów, nigdy nie byliśmy tak samotni. W każdej chwili można wysłać wiadomość lub zadzwonić przez wideo do kogoś w dowolnym zakątku planety. Fizyczne odległości się zmniejszyły, ale przepaść między sercami się powiększyła. To, co miało zbliżać, dziś często generuje ogłuszającą ciszę między połączeniami. Obiecano nam, że technologia przyniesie więcej miłości,
bliskości i przynależności. Ale to, co wygenerowała, to nowa forma samotności. Płytkie relacje, ciągły hałas i interakcje zastąpione alertami i aktualizacjami. Zamiast więzi zaoferowała nam powiadomienia. Martin Buber mówił o różnicy między relacjami ja-ty a ja-to. Żywa relacja, w której widzi się drugiego jako kompletny podmiot, ustąpiła miejsca utylitarnym interakcjom, gdzie drugi jest traktowany jako funkcja lub profil. Wszystko stało się mierzalne, szybkie i wymienialne. Autentyczność relacji rozpuściła się w morzu powierzchowności. Przyzwyczailiśmy się do krótkich rozmów, automatycznych emoji i bliskości, która istnieje tylko na pozór. Ale kiedy ostatnio naprawdę patrzyłeś na kogoś bez ekranu pośrodku, bez pośpiechu, przez więcej niż kilka sekund? Rzekoma obfitość połączeń wygenerowała pole emocjonalnej bitwy, gdzie wszystko jest porównaniem. Widzimy edytowane życia, sztucznie oświetlone szczęśliwe chwile, osiągnięcia wyświetlane w czasie rzeczywistym. I w tym scenariuszu pojawia się bolesna iluzja, że wszyscy żyją lepiej niż ty. To nie tylko generuje zazdrość, tworzy głębokie odłączenie. Sprawia, że czujesz się obcy we własnym istnieniu. To, co miało łączyć, zaczęło dzielić. To, co narodziło się, aby przyjmować, dziś często rani. To, co miało ułatwiać, dusi. I co najbardziej alarmujące, to odłączenie stało się częścią codzienności, jakby było naturalne. Głębokie chwile rozmowy zostały zamienione na potwierdzenia odczytu. Spotkania przekształciły się w ulotne relacje, a cisze, wcześniej przestrzenie intymnej obecności, zostały wypełnione nieskończonymi i kompulsywnymi przewijaniami. Nie chodzi o wskazywanie technologii jako złoczyńcy. Chodzi o to, byśmy byli szczerzy co do tego, co nas kosztowała, a raczej, co pozwoliliśmy zostawić za sobą. Istnieje ogromna różnica między byciem online, a byciem w komunii z kimś. Być może dzisiaj najbardziej rewolucyjnym gestem jest po prostu bycie obecnym, słuchanie kogoś bez pośpiechu, bez rozproszeń, tylko z otwartym sercem. Przez wieki wiedza była postrzegana jako droga do wolności. Dostęp do wiedzy był przywilejem niewielu i właśnie dlatego cennym dobrem. Ludzkość walczyła dużo, aby przekształcić informacje w prawo dla wszystkich, ale dziś jesteśmy na drugim końcu. Żyjemy otoczeni danymi, zakopani w bodźcach, ale coraz bardziej oddaleni od tego, co naprawdę ma wartość. Obietnica była o nowej erze zbiorowej mądrości, a to, co otrzymaliśmy, to zalew luźnych treści, powierzchownych opinii i nieskończonych rozproszeń. Informacja przekształciła się w produkt szybkiego spożycia, zagubiony między jednym przewijaniem a drugim, źle strawiony, szybko zapomniany. Dziś społeczeństwo ceni działanie, nie bycie. Zatrzymanie się stało się błędem, odpoczynek stał się winą, bezczynność stała się grzechem. Rytm wymaga ciągłej produktywności. Bycie wydajnym stało się tożsamością. A kto nie nadąża za tym rytmem, kto nie dostarcza, czuje się poza grą, jakby nie miał żadnej wartości. Od dzieciństwa już nas się stawia do biegu. Zanim jeszcze wiemy, kim jesteśmy, już pytają nas, kim będziemy, gdy dorośniemy. Życie staje się wyścigiem z przeszkodami. Szkoła, egzaminy, kariera, status, cele. Ale nikt nie zadaje nam najważniejszego pytania. Dokąd tak spiesznie biegniemy? Marie-Louise von Franz, psycholożka i uczennica Junga, twierdziła, że jednym z najgłębszych cierpień nowoczesności jest zerwanie z naszym wewnętrznym czasem. Żyjemy zgodnie z zewnętrznym zegarem, tym od wymagań, dostaw, produktywności. Ale zapominamy, że dusza ma swój własny rytm. Czas wolniejszy, składający się z pauz, cykli i ciszy. Praca, która mogła wyrażać sens i spełnienie, stała się niewidzialną pułapką. Nawet poza godzinami pracy pozostajemy podłączeni, czujni, dostępni. Bariery między osobistym a zawodowym zniknęły. Telefon komórkowy, który miał pomagać, stał się kajdanami. Zawsze gotowy na kolejne zadanie, kolejną odpowiedź, kolejną sprawę do załatwienia. I tak pojawia się zmęczenie, które wykracza poza fizyczne. To głębokie wyczerpanie, zmęczenie bycia, budzenie się już wyczerpanym, spanie bez odpoczynku. Życie, jakbyśmy byli zawsze zadłużeni wobec samych siebie, jakbyśmy byli stale poniżej ideału, bez względu na to, ile robimy.
Przekonano nas, że nasza wartość leży w tym, ile dostarczamy. Ale żaden człowiek nie może żyć jak maszyna. Jesteśmy stworzeni z pauz, oddechów, kontemplacji. Nie po to, by potem produkować więcej, ale po prostu dlatego, że tego potrzebujemy. Prawdziwym problemem kultu produktywności jest to, że przekształca istnienie w listę zadań do wykonania. Kiedy życie staje się sekwencją obowiązków, zapominamy, jak to jest po prostu być, jak to jest siedzieć bez patrzenia na zegarek, oddychać bez obwiniania się, że nie robimy czegoś. Być może najbardziej wywrotowym gestem w dzisiejszych czasach jest zatrzymanie się i zapytanie, czy zostałem stworzony tylko po to, by funkcjonować? Dominująca logika uczy nas, że być znaczy mieć, że nasza wartość leży w ubraniach, które nosimy, samochodzie, którym jeździmy, doświadczeniach, które możemy kupić i opublikować. Konsumpcja przestała być wyborem lub potrzebą i stała się tożsamością. Mówią nam ciągle, że szczęście jest o jeden zakup stąd. Jesteśmy bombardowani obietnicami. Kup to, a zostaniesz zaakceptowany, zrób tamto, a w końcu będziesz szczęśliwy. Ale kiedy dostajemy to, czego chcieliśmy, satysfakcja szybko ucieka. Wkrótce pojawia się inny cel, inne pragnienie, inna dziura do wypełnienia. To nie jest zbieg okoliczności, to logika systemu w działaniu. Konsumpcja zależy od niezadowolenia, aby przetrwać. Gdyby szczęście było rzeczywiście osiągnięte, cykl by się zatrzymał. Jesteśmy więc utrzymywani w stanie permanentnego braku, pragnąc rzeczy, których nie zawsze naprawdę chcemy, aby wypełnić pustkę, której nie umiemy wyjaśnić. I często nawet nie kupujemy dla siebie. Kupujemy, aby być zauważeni, zatwierdzeni, włączeni. Media społecznościowe to wzmacniają. Stajemy się witrynami sukcesu. Każde zdjęcie to próba pokazania, że wygrywamy. Ale gdy nikt nie patrzy, gdy telefon jest wyłączony, co zostaje? Dla wielu tym, co pozostaje, jest trudne do nazwania uczucie. Cichy dyskomfort, rodzaj pustki, nawet po osiągnięciu wszystkiego, co wydawało się ważne. Carl Jung powiedział, że to, co nie jest doprowadzone do świadomości, powraca jako przeznaczenie. To znaczy, jeśli nie zrozumiemy, co naprawdę nami kieruje, będziemy prowadzeni przez pragnienia, które nie są nawet nasze. To właśnie tu wkracza konsumpcja. Próbuje uciszyć wewnętrzny niepokój zewnętrznymi rozwiązaniami. Ale nie ma produktu, który może wypełnić pustkę duszy odłączonej od siebie. Problemem nie jest samo konsumowanie, ale miejsce, które konsumpcja zajmuje w naszym życiu. Kupowanie stało się synonimem istnienia. I w tym pomieszaniu tożsamości i potrzeby zapominamy zapytać, co próbuje zakryć tym wszystkim. Ta odpowiedź nie mieści się w torbie na zakupy. Jest w miejscu o wiele głębszym, bardziej intymnym, cichszym. Istnieje duża różnica między wyborem bycia samotnym, a poczuciem samotności, nawet gdy jest się otoczonym ludźmi. Pierwsza jest płodna. To solitude, czas, aby słuchać siebie. Wewnętrzna przestrzeń tworzenia, żywej ciszy, gdzie słyszy się to, co ważne. To twórcza samotność myślicieli, poszukiwaczy, tych, którzy słuchają niewidzialnego. Ale to, co dziś rośnie, to inna samotność, taka, której nie wybieramy. Samotność, która instaluje się nawet wśród tłumów, nawet przy aktywnych połączeniach przez cały czas. Rodzaj pustki, która krzyczy, choć jesteśmy otoczeni twarzami i powiadomieniami. Żyjemy w czasach, gdy relacje straciły głębię. Rozmawiamy z wieloma, ale rzadko jesteśmy naprawdę słuchani. Pokazujemy kawałki siebie w sieciach, ale trzymamy to, co istotne, w ciszy. Czas jakości z drugim został wymieniony na pośpiech, wygodę, zwyczaj odpowiadania tylko emoji. Ta samotność, której doświadczamy dzisiaj, nie jest szlachetna ani twórcza. To izolacja zamaskowana jako wolność. Społeczeństwo tak bardzo podniosło ideał niezależności, że przekształciło samowystarczalność w absolutną wartość. Nie potrzebujesz nikogo stało się mottem siły, ale także stało się niewidzialnym murem między nami a innymi. Stopniowo oddaliliśmy się nie tylko od ludzi, ale także od naszej najbardziej ludzkiej potrzeby – przynależności. Psychologia analityczna przypomina, że człowiek jest z natury relacyjny. Potrzebujemy widzieć siebie w spojrzeniu drugiego, nie z powodu zależności, ale dlatego, że niektóre części nas objawiają się tylko w prawdziwym spotkaniu. Gdy to lustro się rozbija,
coś w naszym wnętrzu także się fragmentuje. Jung powiedział, że najbardziej bolesna samotność to nie brak ludzi wokół, ale niemożność dzielenia się tym, co w nas istotne. I to definiuje nowoczesną samotność. Nie bycie samotnym, ale nie bycie widzianym. Dlatego tak ważne jest rozróżnienie między wybraną solitude, która leczy, a narzuconą samotnością, która choruje. Pierwsza jest cennym prawem. Druga jest wyraźnym sygnałem, że coś jest nie tak, nie tylko indywidualnie, ale w sposobie, w jaki świat został zbudowany, aby cenić wydajność ponad obecność, wygląd ponad połączenie. Być może rozwiązanie tej samotności nie leży w otaczaniu się większą liczbą ludzi, ale w przywróceniu głębi ludzkich spotkań. Spotkań, w których można powiedzieć: możesz być, kim jesteś, i ja też. Tutaj, teraz, bez masek, bez pośpiechu, bo przychodzi chwila, gdy wszystko cichnie. I to, co pozostaje, to surowe, niewygodne, trudne do zignorowania pytanie: czy to wszystko? To pytanie nie pojawia się pośród chaosu codzienności. Nie krzyczy na osi czasu, ani w alertach telefonu. Szepcze o północy, gdy zmęczone ciało nie może już dłużej utrzymać pozorów. Pojawia się w pustce między jednym celem a drugim, w cichą niedzielę, w zagubionym spojrzeniu przed lustrem. To niemy krzyk duszy. Moment, w którym wszystkie osiągnięcia, wszystkie posty, wszystkie próby udowodnienia czegoś światu okazują się niewystarczające. Gdy role, których używamy, tracą sens i stajemy twarzą w twarz z pustką, której nie da się już odepchnąć rozrywkami. System, w którym żyjemy, wytrenował nas, aby nie słuchać tego wołania. Za każdym razem, gdy grozi ono wyjściem na powierzchnię, pojawia się gotowe rozproszenie. Więcej treści, więcej konsumpcji, więcej celów, bo jeśli się zatrzymasz, zaczniesz widzieć. A kto zaczyna widzieć, nieuchronnie zaczyna kwestionować. Jung nazwał to ciemną nocą duszy, głębokim załamaniem struktur, które wspierały ego. I choć ten proces jest bolesny, również otwiera drogę do czegoś bardziej prawdziwego. To, co się z tego rodzi, nie jest nową maską, ale istotą. A ta istota nie potrzebuje polubień ani zewnętrznych osiągnięć, aby być wartościowa. Potrzebuje obecności, słuchania, odwagi. Ponieważ pustka nie jest nieobecnością, jest zaproszeniem. Zaproszeniem do prawdziwego życia, z duszą, z sensem, z autentycznością.